Siemanko, siemanko na kanale, tutaj jesteśmy na kanale CryptoNol. Witam cały mój Crypto NOL gang. Dziękuję wam wszystkim za suby, dziękuję wam wszystkim za komentarze, za lajki oraz za oglądanie moich materiałów. Dzisiaj przedstawię wam kilka fajnych rzeczy, które udało mi się znaleźć w internecie. Zobaczymy, co dzieje się w Norwegii, zobaczymy, co stało się ostatnio wtedy, jak Trump zrobił tweeta, oraz zobaczymy, co na to wszystko powiedział Phil Konieczny. Także zaczynamy dzisiaj od Norwegii, ponieważ ukazał się taki artykuł o tym, że zarabiasz więcej niż przed rokiem, norwescy ekonomiści twierdzą, to dlatego rośnie inflacja. I bardzo zdenerwował mnie ten artykuł. Weszłem sobie potem w komentarze w tym artykule. Też widziałem, że nie są w ogóle przychylne. Także co? Wzrost płac w Norwegii utrzymuje się na wysokim poziomie i według ekonomistów to właśnie on jest jednym z głównych czynników utrzymującej się inflacji. Aby zachować rentowność, coraz więcej firm podnosi ceny towarów i usług. Norges Bank, już wcześniej zrewidował w górę prognozę stóp procentowych. Obecne dane wskazują, że tempo spadku inflacji może być wolniejsze niż wcześniej zakładano. No i cały artykuł przedstawia nas, ludzi pracujących, w taki sposób, że to przez to, że ceny pracy, ceny niektórych usług idą do góry, przez to jest coraz większa inflacja. Z tego co pamiętam, podczas pandemii tutaj w Norwegii, nie wiem, uruchomili ten fundusz naftowy, z niego wzięli pieniądze i tak jak powiedzmy w Polsce były te tarcze antykryzysowe i w ogóle, tutaj było też coś takiego i rzucili bardzo dużo pieniędzy na rynek, było to chyba ponad 100 miliardów, ale teraz za bardzo nie pamiętam tego. Także co się dzieje w takich przypadkach? Jeżeli rzuca się na cały kraj, na cały rynek, rzuca się po prostu dodrukowane pieniądze, które nie mają żadnego pochodzenia, od których nie są odprowadzane żadne podatki, po prostu dzieje się tak, że pieniędzy jest za dużo, a usług i towarów jest tyle samo. Więc co następuje po tym czasie? Oczywiście ceny towarów i usług idą do góry i tylko i wyłącznie przez to się stało. Także nie wierzymy do końca temu wszystkiemu, co piszą po prostu w takich gazetach, w takich artykułach. I co? Możecie sobie tutaj przejrzeć bardzo dużo artykułów na różne tematy. Chcę znaleźć teraz te komentarze, ale nie mogę jakoś się do tego dogrzebać. Zaraz zobaczymy. 10 komentarzy. Anonimowy. Zarabiasz więcej, bo rekompensuje to zeszłoroczną inflację. Czyli zostałeś okradziony podatkiem inflacyjnym rok temu, a teraz z opóźnieniem dostałeś podwyżkę mającą to zrekompensować. A w tym artykule próbujecie przedstawić, że inflacja powstała na skutek podwyżki płac. Przecież to jawne robienie ludzi w uja. Żygać się chce, jak czyta się takie wypociny. Jak zwykle, zwykli ludzie są winni. No i co? Tutaj ktoś zaprasza do powrotu do ojczyzny, ale teraz tutaj bardzo fajnie Ciekawski napisał 4 dni temu. A czy Ole Nordman dostał? Ole Nordman jest używany tutaj w Norwegii coś takiego jak Jan Kowalski. A czy Ole Nordman dostał coś z nadwymiarowych zysków za wydobycie oleju? No tak, dostał inflację i po roku 5% podwyżki. Za to państwo, które jest naszym sąsiadem, państwo na U, dostała 470 miliardów, tak, 470 miliardów koron. I tutaj ktoś pisze, że masło kosztuje 65 koron, a jeszcze 4 lata temu było za 34. Kto zarabia 100% więcej jak 4 lata temu? W 2006 dostawałem na rękę 26 tysięcy koron, to było jakieś 13 tysięcy złotych. Teraz 44 tysiące koron i mam 16 tysięcy złotych. Tak nadal głosujmy na lewą stronę, co jedynie umie to dać
paszport psom i kotom. I właśnie o to chodzi, to jest to, o czym wam mówię, że tutaj w Norwegii dotyka nas nie tylko inflacja, dotyka nas także to, że korona norweska straciła ponad 30% w ciągu mniej więcej 2 do 3 lat swojej wartości. Także to jest ta porażka tutaj w Norwegii, no ale wiadomo, większość ludzi tutaj sobie siedzi, jest część, którzy dojeżdżają tutaj do pracy, część po prostu wyjechało, zawinęło się i szuka szczęścia dalej lub po prostu mieszka sobie już w naszej ojczyźnie. Dobra, przechodzimy do następnego tematu. Następnym tematem było to, że Trump nałożył 100% cła na Chiny, a wieloryby się śmieją, ponieważ polowanie trwa. I co? Obserwowałem to zjawisko, co się stało z Bitcoinem. Zleciał chyba do poziomu 102 czy 103 tysiące dolarów. Zawołałem żonę, mówię, patrz co się dzieje, kurde, co tutaj się dzieje na tych rynkach. Była, no nie wiem, było to ewidentnie po tym tweetie, ale moim zdaniem była to jakaś bardzo, bardzo duża manipulacja. I do czego zapraszam? Zapraszam do tego, żeby patrzeć na te rynki, bo niestety zdarzają się takie rzeczy. Dla jednych to są niesamowite okazje, gdy bardzo dużo ludzi straciło pewnie dużo pieniędzy i dlatego należy to wszystko obserwować, żeby nie było niespodzianek, bo z tego co widać na rynku krypto może zdarzyć się po prostu wszystko. I teraz co? Przejdziemy sobie do artykułu na TradingView, co powiedział Phil Konieczny na to wszystko, co się stało ostatnio. I tak, w Being Crypto ukazał się ten artykuł. Phil Konieczny, ogromna rzeźnia, pełno bankrutów, a altcoin season odpływa. I teraz co tutaj czytamy? Phil Konieczny uważa, że po ostatniej fali likwidacji pozycji o wartości ponad 19 miliardów dolarów inwestorzy altcoinów znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Według niego altcoin season jeszcze bardziej się oddalił, a większość kapitału przepływa do bitcoina. To pokazuje, że rynek krypto ponownie wchodzi w fazę dominacji największej kryptowaluty. No i niestety tak się dzieje, bo altcoin season i nie widać ani nie słychać. A Bitcoin cały czas konsekwentnie idzie do przodu. Oczywiście zdarzają się takie wahania nawet do 20%. Oczywiście możliwe jest wszystko. We wcześniejszych hossach były korekty, były spadki nawet o 40-50%. Ale właśnie, jeżeli ktoś patrzy na ten rynek, jeżeli ktoś to obserwuje, jeżeli ktoś się uczy, edukuje pod względem finansowym, czyta wykresy, i jest w stanie, jest na bieżąco z tym, co dzieje się w geopolityce, to moim zdaniem jest w stanie bardzo, bardzo dużo ruchów wyczytać z różnych tweetów, z różnych wykresów, z różnych wiadomości. I wtedy kupując na dołkach, na przykład na dołkach, można w niedługim lub w dłuższym okresie czasu bardzo, bardzo dużo zyskać. Od kilku do kilkudziesięciu procent, a trzymając długoterminowo, Bitcoin nam pokazał, że od powiedzmy dolara do 126 tysięcy dolarów. Nikt w to kiedyś nie wierzył, bardzo dużo ludzi do dzisiaj twierdzi, że krypto to jest w ogóle jakaś taka sprawa, większość ludzi po prostu nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. I dlatego wyrażają takie negatywne opinie o kryptowalutach. Także co jeszcze powiedział Phil Konieczny na temat alt seasonu? Likwidacja sprawiła, że jesteśmy jeszcze dalej sezonu altów, jeszcze więcej alciarzy jest bankrutami, część odejdzie z rynku, a część uzna, że lepiej być w BTC, bo jak są wzrosty, to jest w top rosnących projektów, a jak są spadki, to jedne z mniejszych. I taka jest prawda, że zawsze widać na innych coinach to, że jeżeli Bitcoin powiedzmy rośnie, niektóre coiny rosną dużo więcej, ale jeżeli Bitcoin spada powiedzmy te 10%, inne coiny potrafią spaść nawet o 50 lub o więcej procent. Także trzeba obserwować rynek, dlatego że
Wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, czy obecne spadki to koniec hossy, czy tylko głęboka korekta. Ale z drugiej strony warto też pamiętać, że każda duża likwidacja może stworzyć okazję do zakupów. Wieloryby często wykorzystują takie momenty, by zwiększyć swoje pozycje na projektach o solidnych fundamentach. Także co, jeżeli zastanawiasz się, jak przygotować się na kolejne ruchy rynku, rozważ takie kroki. Nie inwestuj w projekty, których nie znasz, obserwuj dominację Bitcoina, to główny wskaźnik nastroju rynkowego. Miej część portfela w stablecoinach, by wykorzystać korekty. Ustal jasne poziomy wyjścia z inwestycji. Nie panikuj, obserwuj rynek. Rób to, co do ciebie należy. Dobrze, wychodzimy z tej notatki. Przerobiliśmy Trumpa, przerobiliśmy Koniecznego, przerobiliśmy Norwegię, więc teraz wejdziemy sobie na giełdę BinX. Tutaj już na złocie mam $113. Normalnie nie wiem, co mam teraz zrobić. Chyba, kurde, tak jak mówiłem w którymś z poprzednich filmów, rzucę pracę i zacznę już taką kryptoemeryturę. Ale muszę się pochwalić, że $113, a zaczynałem od 96. Także powiedzmy od końca sierpnia do teraz, do połowy października, no zrobione jest moim zdaniem około 20-25%. Także też warto obserwować złoto, bo wiecie, bo wszyscy teraz uciekają do złota. Wczoraj czytałem jakiś tam artykuł, że w Japonii powstają kolejki od 5 do 10 godzin. Każdy chce mieć coś wartościowego w ręce. Ludzi nie interesują już zwykłe pieniądze, ponieważ wiedzą o tym, że niedługo te pieniądze nie będą miały w ogóle pokrycia w niczym i wszyscy chcą mieć coś, co się błyszczy i coś wartościowego w swojej dłoni. Także co robimy tutaj? Przechodzimy na giełdzie BinX na rynki, przechodzimy na spot, przechodzimy na wszystkie. Oczywiście zawsze koło fortuny z BSC, zgarnij 80 000 USDT i ciesz się BN Live. Dołącz teraz. Oczywiście zwieszamy to, ale co? Każdy z Was może dołączyć do giełdy. Zawsze QR kod lub link do giełdy znajduje się w opisie mojego filmu lub tutaj gdzieś na filmie jest wyświetlany. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Oczywiście chcę Wam też przypomnieć, że inwestycja w kryptowaluty, inwestycja w złoto, ogólnie jakakolwiek inwestycja, niestety idzie za nią ryzyko, więc trzeba teraz naprawdę pomyśleć, czy warto inwestować. Ja Was do tego nie namawiam, nie nakłaniam, to są tylko i wyłącznie moje opinie na temat tego, co widzę akurat teraz w internecie. Dobrze, wchodzimy na Bitcoina. Tutaj znajduje się, to jest wykres jednodniowy, tutaj znajduje się ta szpilka i to było, tutaj był zjazd, minimum wtedy było $102 319, a otwarcie tego dnia, maksimum tego dnia było $119 417, więc był to bardzo duży zjazd, bardzo dużo się działo, bardzo duże wahania. No i oczywiście, jeżeli ktoś tutaj zrobił sobie zakupy właśnie w okolicach 102, 105 powiedzmy $1000, no to dzisiaj Bitcoin w poniedziałek, ten film ukaże się prawdopodobnie we wtorek, kosztuje 114,5 tysiąca, więc już spokojnie mógł zrobić powiedzmy koło 12-15%. Dużo ludzi gra na dźwigniach, na takich rzeczach, więc na jakich 115, koło 10, koło 15%. I dużo ludzi grając na dźwigniach, na przykład, czego nie polecam osobiście, może zrobić razy 50, razy 100, razy 20, razy 10, także wszystko jest do przemyślenia. Co zrobimy tutaj? Zrobimy sobie ten kawałek wykresu, weźmiemy sobie, wejdziemy sobie tutaj w asystenta sztucznej inteligencji, on nam przeanalizuje powyższy wykres świecowy, no i zobaczymy, co nam powie tutaj
BeanX AI. Głęboka analiza wzorców świecowych. Tutaj nas interesuje 10 do 13 października, długa czerwona świeca z dużym cieniem dolnym przy 102 000, silna wyprzedaż z odbiciem, bardzo silny sygnał niedźwiedzi. Tak mi się wydaje, że tak powinno być. No i do tego co? Jakie są wnioski? BTC doświadczył gwałtownej korekty z poziomu 126 do 102 000 dolarów, co stanowi spadek o prawie 19%. Silne odbicie od dołka wskazuje na obecność kupujących, ale rynek pozostaje w stanie niepewności. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na zachowanie się ceny przy poziomie 116, który będzie kluczowy do określenia dalszego kierunku. Czyli po prostu jeżeli zacznie spadać nam powyżej 116-114 tysięcy, to obserwujemy, bo może być troszeczkę długotrwalsza lub głębsza korekta, ale może też oczywiście wszystko iść do góry, także obserwujemy te poziomy. Co tutaj jeszcze się wydarzyło? Powiedzmy, dajemy sobie na wszystkie i wchodzimy sobie w XRP. XRP identycznie ta sama sytuacja, po prostu po tym tweetie z maksimum 2,76 dolara został zrobiony spadek do 1,25 dolara. Także po prostu ktoś, kto w tej chwili to obserwował i dokupił sobie, no to już jest w tej chwili 100% ponad na plusie na XRP i to wszystko wydarzyło się w jeden dzień po prostu, znaczy w jeden dzień dokładnie, tam chyba w 2 godziny. Także bardzo fajnie, jeżeli ktoś akurat kupił, ktoś akurat zyskał, jeżeli ktoś właśnie zrobił shorta, ktoś kupił na dołku, zrobił longa, bardzo fajnie prawdopodobnie to wyszło. No i tutaj ta sama sytuacja, tutaj było akurat ETH było, proszę ja was, maksimum 4139 dolarów, a minimum było na 3, o nie, przeskoczyło mi, na 3400. No także, a w tej chwili jest 400, także tak samo, jeżeli ktoś kupił na tym dołku, bardzo poszedł do góry. Co wam powiem, zapraszam was na tą giełdę, na Binexa, oczywiście będzie jakiś link w komentarzu i QR kod dla was, mają zawsze fajne promocje, bardzo fajna jest, bardzo dużo pomaga ten asystent AI, oczywiście wiadomo, nie patrzymy tylko na to, co on tam napisze, ponieważ po pierwsze może się mylić, po drugie musimy sami myśleć o konsekwencjach swoich czynów. I co? Tyle tak mniej więcej na rozpoczęcie tygodnia. Jeszcze raz dziękuję za lajki, za komentarze, za subskrypcje. Oby było nas więcej. I tak na koniec co wam powiem? Co? Ciach bajera.